This piece apart been cool, but everything's starting to move. Do I look esoteric or dull and boring when I walk into a room? You said I just have to Google a few things and I'll Właśnie umyłam twarz i uznałam, że pokażę Wam trochę moją pielęgnacyjną taką rutynę z samego rana, bo dużo się pozmieniało, jeżeli chodzi o to, co nakładam i co robię rano. Umyłam twarz żelem Clarity Gel od Lekko. Delikatnie i skutecznie oczyszcza nawet wrażliwą skórę. Żel oczyszczający, który nie zaburza równowagi mikrobioty i pozostawia skórę twarzy nawilżoną. Zawsze mam dwa żele do mycia twarzy. Jeden jest taki bardzo oczyszczający z kwasem salicylowym z CeraVe, a później z samego rana lubię umyć twarz czymś takim lżejszym, takim jak czuję, że muszę umyć twarz. Jak na przykład wychodzę na zewnątrz, właśnie dzisiaj rano byłam na hajku i czuję, że muszę oczyścić, to używam. Teraz miałam tak, że nosiłam dużo makijażu w ostatnim czasie, że prawie codziennie, w ogóle mam fioletowe usta, jest mi tak zimno, więc jakby staram się bardzo oczyszczać skórę i od razu nakładać pielęgnację i mocno nawilżać. I w paczce od mojej mamy dostałam właśnie też produkty od Lekko. I ja z Lekko mam stałą współpracę, więc jeżeli jesteście zainteresowani jakimiś produktami, to Sara10 z moim kodem na wszystko. Już używałam sobie tych produktów i ten krem tak pięknie pachnie, jest taki różany i kiedyś używałam kremu chyba z Bielendy, takiego różanego, razem z moją siostrą. Miałyśmy obsesję na jego punkcie, jak byliśmy w liceum, bo dosłownie pamiętam, że moja siostra wykupywała całą tą serię taką różaną od nich, więc to mi trochę kojarzy się z tym i bardzo fajnie nawilża. Pierwsze co, to zaczynam od toniku Anua 77% Heart Leaf Soothing Toner i nie nakładam go żadnym wacikiem, tylko po prostu na czystą dłoń. Zdejmę to. Robię tak. Następnie używam kwas hialuronowy. Ten z The Ordinary już mi się prawie kończy, więc go używam sobie wieczorem, a samego rana dostałam z takiej koreańskiej firmy Mixun Glacier Water Hyaluronic Acid Serum i to jest po prostu kwas hialuronowy i nakładam go w dosyć dużej ilości, ponieważ on mi będzie służyć do masażu twarzy. Robię taką warstwę. I następnie mam taki masażer do twarzy. Czasami używam guasha i nakładam olejek na twarz. I to jest mój ulubiony Bio Oil Skincare Oil. Teraz właśnie zaczęłam używać tego masażera i daję go na pełną moc. I on daje takie, to nie są elektrodźwięki, to są, można sobie poczytać, ten masaż jakby on dociera do takich głębszych tkanek, jeżeli chodzi o skórę. Jak używam regularnie tego masażera, to I looked snatched. I to zajmuje trochę czasu. Lubię na przykład też wieczorami sobie robić taki cały rytuał i robić ten masaż twarzy i zwłaszcza tutaj, jak wiecie, zaciskam szczękę po całym dniu, to tak też potrafi mega rozluźnić. Jest to po prostu bardzo przyjemne. Chociaż czasami boli, zwłaszcza na czole. Okej, skończyłam. Czasami po tym masażu, ponieważ ja daję jednak na taką intensywną dosyć moc, robi się taka, wiecie, zaczerwieniona, ale to za chwilę zniknie. Też czuję, że to urządzenie tak, ten kwas hialuronowy tak mocno wchodzi mi w cerę, w skórę, więc teraz tylko nakładam krem nawilżający. Ma tak piękny kolor. I co mogę Wam jeszcze opowiedzieć, że pod koniec roku zobaczyłam tyle filmów. Zobaczyłam film Anora. I jest to jeden z lepszych filmów, jeżeli chodzi teraz właśnie o końcówkę i warto iść do kina. Jeżeli jeszcze on leci w kinie, to idźcie. Jest to tak śmieszny film. To jest od reżysera Sean Baker. On nagrał, jest znany z filmu Tangerine. To był film, który jest nagrany o trans community w Los Angeles, trans sex workers. I to był film, który był nagrany całkowicie iPhone'em. I to jest w ogóle niesamowite, ponieważ wygląda on bardzo dobrze, a był nagrany właśnie iPhone'em i jest to dosyć mocny film. Jeżeli ktoś widział, to wie, o co chodzi, ale polecam zobaczyć, jeżeli interesujecie się
filmami, to Sean Baker jest to jeden z reżyserów, gdzie warto się tam wgłębić i zobaczyć, bo myślę, że on reprezentuje bardzo dobrze takie niszowe grupy i daje im atencję, co jest bardzo ważne, więc polecam zobaczyć Tangerine. Jest bardzo śmieszny, bardzo wulgarny, bym powiedziała, ale myślę, że bardzo dobrze reprezentuje to, jak wygląda trans sex workers, zwłaszcza tutaj w Los Angeles. I to, co go tak reprezentuje, to jak on akuratnie potrafi pokazywać świat. I Anora właśnie to samo. Tam jest i Armenian Community, i Russian. Na górę nałożę jeszcze jeden krem nawilżający, ale on jest z SPF-em. Więc tak, polecam bardzo Anorę. Jeżeli oglądaliście, to też dajcie mi znać. Mi się niesamowicie podobało. Później też byłam w kinie na A Complete Unknown, Bob Dylan. Jeden z lepszych filmów, który wyszedł w tym roku również. To jak Timothy tam zagrał, to jest insane. Ja wyszłam z takim uśmiechem z kina. Miałam tak po prostu... Zrobiło mi się ciepło na sercu, że tego typu film wyszedł i to, jak on był zrobiony, przerósł moje jakiekolwiek oczekiwania i jak będzie wyglądał ten film. Po prostu byłam zakochana w tym, jak Timothy zagrał, inni aktorzy, jak ten film był stworzony, jak to wyglądało. Jutro idę do kina na Nosferatu, więc też jestem mega ciekawa, bo tyle słyszałam o tym filmie i tak dalej, że teraz właśnie częściej zaczęłam chodzić do kina, bo tyle dobrych filmów wyszło pod koniec tego roku. W ogóle ten błyszczek już używam od dłuższego czasu. Jest cały z pomadki. Juicy Glossy. Świetnie pachnie i super nawilża usta. Bardzo mi się kojarzy z Rhode. Konsystencję i nawilżenie i to, jaki właśnie zostawia taki gloss. Mam nadzieję, że za chwilę moja cera wróci do takiego normalnego stanu. Piję dużo wody. Powinno być okej. It is like a dream. And I know things. I always knew the contents of my Christmas gifts. I knew that my mother would pass. Father, he would find me in our fields within the forest as if I was his little changeling girl. I see. But as I became older, it worsened. I frightened him. Dzień dobry, właśnie przyjechałam do Griffith Observatory na hike, spotkać się z Sarą, z moją koleżanką. Sara. I nigdy nie lubiłam tego szlaku, ponieważ Griffith Observatory to jest jeden punkt, ale żeby do niego dojść, to można z różnych miejsc i dzisiaj idziemy od takiej strony Los Feliz, zobaczymy. Byłam na targu, kupiłam por, fenel, chcę zrobić taką fajną zupę z pieczonych warzyw. Jarmuż, rukolę, sałatę rzymską i tak dalej. Później wam pokażę zakupy. Dzisiaj z samego rana była dziewczyna, żeby zobaczyć mieszkanie, więc ogólnie teraz tak czas leci, ponieważ którego dzisiaj jest? Dzisiaj jest 5, czyli mam 10 dni, żeby znaleźć kogoś do mojego mieszkania, więc trochę jestem zestresowana, ale myślę, że pogadanie o tym i przejście się pomoże mi. Tak się uspokoić wewnętrznie i to też wyrzucić z siebie ten cały stres. Czekam na Sarę i idziemy. Greet the sun in the hills, in the morning, and the ocean by the shore in the evening, and the love you lost, you gained in a friend.
like that again. Like that again. Like that again. Mamy okropne pożary w LA, Pacific Palisades. Jakość powietrza. Nigdy nie widziałam, żeby tak to wyglądało. Jest na fioletowo. Było często, wiecie, na czerwono i tak dalej przez, pożary. Jest na fioletowo. LA z góry. Wczoraj zrobiłam taką przepiękną zupę. To jest pieczone fennel z słodkim japońskim ziemniakiem. W garnku podsmażyłam por. To wszystko połączyłam, zblendowałam, tylko sól, pieprz, dużo cytryny i mam taką piękną zieloną zupę. I dodałam jeszcze taką dużą białą fasolę. You lost, you gained in a friend. But nights alone, you wonder, will you ever dare to love like that again? Like that again. Like that again. Hej, witajcie w nowym roku 2025. Crazy? Będę kończyła w tym roku 23 lata i nadal uważam, że to jest mało. Wydaje mi się, że kiedyś mówiłam, jeżeli chodzi o wiek, 23 to już jest ok, 24 to już jest takie... 25 to jest takie, na pewno jest kryzys, wszyscy przechodzą przez kryzys. Nie wiem, czy się obawiam starzenia się, chyba nie, ponieważ co roku mam wrażenie, że jestem mądrzejsza i jestem bardziej jakby samoświadoma i to mi się podoba, więc mam takie, że nie chciałabym się cofnąć i mieć na przykład 18 lat czy 19, ale też kiedyś bardzo się opałam na tym, że chciałam być jak najbardziej dojrzała i jak najbardziej dorosła, zwłaszcza jak się jest się młodszym, chce się już być branym tak na poważnie i chce się być dorosłym. I myślę, że często łapię się na momentach, gdzie staram się właśnie być dorosła, czy staram się, żeby inne osoby odbierały mnie już tak, wiecie, poważnie, ale wiem, ile mam lat i staram się jeszcze bawić tym moim wiekiem i podejmować jakieś głupie decyzje, czy jakby popełniać błędy, spotykać się z kimś, jakby wiecie, korzystać z tego, że jestem młoda i też podróżować, że nie mam żadnych takich zobowiązań i eksperymentować, próbować wiele rzeczy. Uznałam, że dzisiaj przyjdę przez to, że zaczął się nowy rok, żeby tak trochę opowiedzieć o jakichś intencjach i tak o nowym roku. Na co zwracam uwagę, bardzo dużo pisałam i będę przygotowała też odcinek podcastowy o tym, o takich pytaniach na nowy start, czy o pytaniach na nowy rok. 3 priorytety na 2025 rok, nowy nawyk, jaki chcę formować, co chcę w sobie polepszyć, jakie umiejętności, jak wygląda dla mnie sukces, najbardziej crazy goal, który chciałabym spełnić, jak mogę wprowadzić więcej playtime i szczęścia do mojego życia, czego praktycznego chcę się nauczyć i tak dalej, więc myślę, że to wszystkie jakby te pytania tak omówię trochę w podcaście, że też jak będziecie chętni, to możecie usiąść, zostawić też listę pod odcinkiem podcastowym i będziecie mogli, wiecie, podpowiadać razem ze mną, bo wybrałam takie pytania, które nie są przytłaczające, ponieważ z nowym rokiem, z tymi wszystkimi postanowieniami przychodzi duża presja, żeby coś zmienić, czegoś się nauczyć, coś dodać, odmienić w swoim życiu, więc wybrałam takie pytania, które nie są takie przytłaczające, tylko pomagają tak wgłębić się w siebie, na czym Ci zależy, do czego chcesz dążyć. Więc tak, jedna rzecz, którą zauważyłam pod koniec roku i którą chcę jakby wprowadzić teraz, to jest poranna rutyna, żeby mieć poranną rutynę. To, jak to zmienia życie i wprowadza takiego spokoju i takiego bezpieczeństwa, powiedzmy, rutyna ogólnie jest niesamowite. I też mam właśnie takiej rutyny, która mi się super sprawdza z samego rana i mogę opowiedzieć, jak to wygląda. Najważniejszy jest dla mnie sen, że idę spać, leżę już w łóżku o czasami 8, 9, już tak idę spać i zasypiam 10, 10:30. Jeżeli wiecie, nigdzie nie wychodzę ze znajomymi, w ciągu tygodnia najczęściej idę spać o tej 10, 10:30 i wstaję o 6:30 do 7. Teraz przeważnie to jest 7, 7:30, ponieważ nie nastawiałam budzika przez ostatni czas, ponieważ lubię tak sama się wybudzać. Jeżeli mój organizm potrzebuje
9 godzin snu, daj mu 9 godzin. Następnie coś, co teraz się mi sprawdza, to jest sport z samego rana. Że jak ja poćwiczę i później wezmę prysznic, albo po prostu poćwiczę, coś zrobię, to nie musi być intensywny trening, ale poruszam jakoś moje ciało, mój dzień od razu staje się 10 razy bardziej produktywny i za każdym razem to działa i często odchodziłam od tego, że na przykład wstawałam rano i siadałam do komputera. Bo wiecie, wstaję, to będę najbardziej produktywna, ale później widziałam, że była jakoś 11, 12 i już byłam wykończona i miałam takie, wiecie, też przebodźcowana przez to, że moja praca to jest praca przy komputerze. Później na przykład czytałam książkę z samego rana i wiecie, to też mi się sprawdzało przez jakiś czas, ale teraz widzę i to jakby się u mnie sprawdza w moim klimacie. Ja mieszkam gdzieś, gdzie jest ciepło, gdzie, wiecie, mogę wyjść na zewnątrz, chociaż też jak tu jest, powiedzmy, że chłodniej, to trenuję w domu, robię jakąś jogę, pilates i z samego rana jak wstaję i poruszam swoje ciało, to niesamowicie wpływa na mnie i myślę, że to zostanie ze mną dłużej, że myślę, że już wiele rzeczy tak popróbowałam i wiadomo, że te rzeczy się zmieniają w zależności w jakim momencie jesteśmy, czego potrzebujemy. Później po treningu medytuję 10 minut, nie jest to codziennie, czasami jak idę na hike, to wiecie, przez, nie wiem, godzinę się wspinam bez słuchawek, nie słucham muzyki. Też jak wychodzę do natury, to bardzo rzadko słucham czegoś. Zwracam bardzo na to uwagę, żeby mieć te chwile takiej ciszy i spokoju, żebym mogła być taka świadoma siebie, swoich myśli i tak łapać się tych momentów pomiędzy oddechami, gdzie jest to taka pustka i nie ma się nic w głowie. Ja kocham te momenty. Jeżeli ktoś rozumie, o co chodzi, że po prostu bierzesz wdech i to jest taki moment, gdzie nagle wszystko znika i jest się tak turbo obecnym. Do tego dążę w moim życiu, żeby było tych momentów jak najwięcej i czy to jest podczas oddychania, czy śmianie się ze znajomymi, po prostu puszczenie takiej kontroli i takie bycie obecnym. To jest moja intencja na 2025 też. Następnie po treningu albo po hajku, w zależności czy po bieganiu, albo idę wziąć prysznic, albo nie, w zależności co potrzebuję. I następny krok to jest zrobienie pielęgnacji. Ostatnio bardzo się wkręciłam w taki masaż twarzy, jeżeli chodzi o takie, mam jedno urządzenie i to jest tak przyjemne i relaksujące. Coś jest na rzeczy, że jak robi się z rana taką całą pielęgnację twarzy, to czujesz się, że dbasz o siebie, że wiecie, masujesz sobie tą twarz i tak dalej. Masowanie ogólnie, używanie rąk, głaskanie się, cokolwiek, to twoje ciało reaguje na to, że to jest dawanie sobie miłości i troski. I później śniadanie, kawa. Teraz kawa jest bardzo ważnym punktem w moim życiu, ponieważ to, jak ja kocham kawę, to jest, nie wiem, niesamowite. Też moje postanowienie na ten rok to jest, żeby nauczyć się robić dobrą kawę w domu. Nie mam ekspresu do kawy, ale chcę kupić taki, wiecie, ręczny? Nie wiem, jak to się nazywa, ale gadałam ostatnio z tatą i mi powiedział o tym i myślę, że to się jakby świetnie sprawdzi, bo najczęściej wychodzę, żeby kupić kawę, ponieważ wiem, że ta moja w domu nie jest za najlepsza i naprawdę, jeżeli czujecie się jakoś przytłoczeni albo że wasze życie stoi w miejscu, nie czujecie, że dbacie o siebie, to zacznijcie od takiej porannej rutyny i od dbania jakby o siebie. Wszystko zaczyna się od nas dosłownie. Dieta, sport, ruch, dbanie o siebie, o swój wygląd, o swoje wnętrze, czytanie, robienie rzeczy dla siebie i to później przełoży się na inne sfery waszego życia. To jak jesteście w swojej pracy, w dążeniu do marzeń, w relacjach z innymi, naprawdę trzeba tak napełnić swój kubek, żeby być pełnym i później można dawać na zewnątrz. Więc to takie przypomnienie, ale myślę, że wszyscy wiemy, jakie to jest ważne, żeby dbać o siebie. Następnie, jeżeli chodzi o intencje na ten rok, będę się jeszcze bardziej wdrążała, ale myślę, że dużo spędziłam czasu pod koniec właśnie roku, tak poza kamerą, żeby trochę poznawać siebie bardziej bez kamery i jakby co ja lubię, kim ja jestem, czyli te wszystkie pytania, które chodzą nam wszystkim po głowie. Takie słuchanie siebie i robienie rzeczy, które przychodzą Ci na myśl, że masz ochotę zrobić i jakie zagadnienia, jakie książki, jakie praktyki Cię przyciągają, to po prostu to robić, eksperymentować i co się sprawdza, co nie, to nie. I na przykład coś, co zaczęłam sama robić, jest to dużą częścią właśnie mojego dnia, mojego życia, cokolwiek. To jest właśnie to takie praktykowanie obecności i czy to jest przez chodzenie na spacery, szukanie tej pustki, tej ciszy, czy słuchanie jakiegoś takiego podcastu, czy puszczanie jakiejś muzyki relaksacyjnej, odpalanie świeczek wieczorem, robienie praktyki jogi wieczorami, na przykład yoga yin, otwieranie bioder. Dużo robię właśnie, jeżeli chodzi o biodra, przez to, że dużo siedzę, jeżdżę samochodem i też w biodrach najczęściej gromadzą się emocje, jakoś się blokują. Najczęściej puszczam sobie jakąś praktykę, wiecie, z YouTube'a i ogólnie sport się stał taką dużą częścią. Na przykład bieganie. W zależności od pogody teraz to biegam raz, 2 razy w tygodniu. Coś, co chcę wprowadzić jeszcze w tym roku, to takie planowanie dni, miesięcy. I jeżeli chodzi o
o mnie, o jakieś solo dates, gospodarowanie czasu po prostu dla siebie. To też planowanie dni i miesięcy, jeżeli chodzi o moją pracę, o content, co chcę, żeby się wydarzyło, co chcę stworzyć. Następnie taką intencją na ten rok to nie chcę być osobą, która jest zawsze zmęczona, czy zestresowana, czy nie ma czasu na jakieś rzeczy, czy wiecie, jest w takim biegu. Chcę myśleć, czy być taką osobą, która ma na wszystko czas. Ma czas dla siebie, ma czas na nudę, ma czas na to, żeby być szczęśliwa, mam czas na to, żeby robić rzeczy, na które mam ochotę. Jeżeli ktoś chce się spotkać, to mam na to czas, a nie o, jestem zestresowana, to się dzieje, jestem zabiegana, nie mam czasu, ponieważ to od nas zależy. I myślę, że już w zeszłym roku tak nauczyłam się odpuszczać wiele rzeczy. Jak pojawia się ten stres, to tak potrafię się z nim łączyć i tak komunikować i czy ma to sens, co mogę zrobić w tej sytuacji. Jeżeli nic nie mogę, to żeby odpuszczać ten stres, zadzwonić do kogoś, pogadać o tym, iść, przejść się na spacer, zrobić medytację, cokolwiek, żeby sobie z nim poradzić, a nie żyć w takim stresie po prostu. Następnie bycie intencjonalnym, jeżeli właśnie chodzi o czas i moje relacje, rozwój osobisty również. Jednym z takich elementów to jest terapia. W tym roku też chodzę na terapię, dalej terapia moja trwa, będzie trwała prawdopodobnie jeszcze rok, albo krócej, chociaż nie wiem. Wydaje mi się, że na pewno jeszcze z rok albo z 2 lata. Nie mam żadnego takiego deadline'u kiedy. Pomimo, że teraz nic się nie wydarza, to jest jednak proces, w którym trzeba być dłużej i na przykład widzę, że jeszcze czasami boję się czuć swoich uczuć, czy nie chcę o czymś mówić, ponieważ wiem, że to wzbudzi we mnie jakieś emocje, więc jakby wiem, że jeszcze to jest po prostu taka praca. Też nie odbieram tego, że to jest jakiś mój problem, że muszę się łączyć z moimi emocjami i być bardzo uważna. Uważam, że to jest bardzo ludzkie, ponieważ człowiek ucieka od bólu, a te nieprzyjemne emocje to jest ból. Więc taka nauka, wiecie, akceptacji tych emocji i odczuwania tego, że to Cię nie zabije, to jest po prostu część życia ludzkiego, gdzie każdy musi się tego nauczyć. Następnie chcę też w tym roku priorytetyzować podróże i doświadczenia, ponieważ w zeszłym roku trochę popodróżowałam, byłam na przykład w Nowym Jorku, w Polsce, podróż do Polski, ale chciałabym bardzo zobaczyć tutaj, co jest w Stanach Zjednoczonych. Chciałabym pojechać do Yosemite, chciałam pojechać na Grand Canyon, chciałabym pojechać do Colorado i tak dalej, więc to mam w planach. I właśnie bardziej się skupiać na poznawaniu siebie, czyli co lubię, jakie materiały, jakie kolory, jaki makijaż, jakie włosy, jakie lubisz książki, filmy, artystów, jaki styl i też poznawanie siebie, jaką jesteś osobą, czy jesteś osobą wrażliwą, czy nieśmiałą, melancholijną, nostalgiczną, bardzo pozytywną, optymistyczną, pesymistyczną, jakby te wszystkie rzeczy, dowiadywanie się o sobie. Myślę, że jestem bardzo dumna z siebie i z takiego swojego rozwoju i poznawania siebie i sprawia mi to tyle przyjemności, żeby jakby odkrywać te wszystkie rzeczy w sobie, więc zachęcam Was też, żebyście popatrzyli tam w głąb siebie, co lubicie i kim jesteście. I to jest też taka praca, że nikt Wam nie powie, nie zdefiniuje Was, że to jest nasza jakby odpowiedzialność, że to jest coś, czym my się zajmujemy, że może mogą nam się podobać różne osoby, czy styl, jak ktoś się ubiera, jak się zachowuje i tak dalej i możemy próbować być tym, bo nam się to podoba, ale tylko czas pokaże, czy my tak naprawdę jesteśmy tym i prawdopodobnie nie, ponieważ my wszyscy jesteśmy tak unikalni, nasze otoczenia, nasze doświadczenia, nasza, wiecie, rodzina, środowisko, to wszystko zgromadziło się na nas i każdy jest tak unikalny, więc takie patrzenie, kim ja jestem, co ja lubię, na czym się wychowywałam. Ale dobrze, przechodząc dalej, zrobiłam sobie też bucket listę, jeżeli chodzi o ten rok. Wszystkie rzeczy, które chcę zrealizować i sobie podzieliłam to na podróże, jakie miejsca bym chciała odwiedzić. Później, jeżeli chodzi o pracę, co bym chciała, żeby się wydarzyło. Jeżeli chodzi o sport, chcę na przykład przebiec 10 km, bo teraz najwięcej to tak przebiegłam może z 7-8 km, więc chciałabym dobić tak 10 i na przykład biegać 2 razy w tygodniu te 10 km. To jest takie postanowienie na ten rok. Może w ciągu roku się to zmieni i będę jeszcze więcej biegała. Później, jeżeli chodzi o relacje, mam trochę taką bucket listę, trochę o moje higher self. Następnie chciałabym w tym roku nauczyć się surfować. To jest moje marzenie, może nie regularnie chodzić, surfować, ale iść parę razy i uczyć się surfować. Zainstalowałam już Duolingo i chcę wrócić do praktykowania niemieckiego na Duolingo, ponieważ ja widzę, że jak nie praktykuję, nie mówię w tym języku, to mi ucieka, a to jest taki dar, że ja
wychowywałam się na niemieckim, urodziłam się w Niemczech, oglądałam bajki po niemiecku i nie chciałabym, żeby ten język jakoś, wiecie, zniknął, żebym przestała rozumieć, czy zapominała, jak budować zdanie, przez to, że tylko nie mówię w tym języku. Może jeszcze z czasem, jeżeli znajdę motywację, przestrzeń, to chciałabym się uczyć hiszpańskiego albo francuskiego. Wydaje mi się, że jak jestem tutaj, to lepiej hiszpański, ale zobaczymy, nic nie obiecuję. Też mam jakąś bucket listę, jeżeli chodzi o content i tak dalej. I chcę opowiedzieć o książce, którą teraz skończyłam czytać. Haruki Murakami, Colorless, Tsukuru Tazaki and His Years of Pilgrimage. Po polsku się nazywa Zbarwny Tsukuru Tazaki i lata jego pielgrzymstwa. To jest moja druga książka Haruki Murakami i powiem Wam, że teraz rozumiem, dlaczego dużo osób, dużo kobiet, zwłaszcza dziewczyn, nie lubi to, jak on pisze. Zwłaszcza jak on przedstawia, właśnie opowiadałam, kobiety i tak dalej, czy stosunek, relacje. Tak jakby rozumiem, bardzo to jest takie przedmiotowe i ta książka mi bardziej to pokazała niż Norwegian Wood. I często miałam takie momenty, że bardzo ciężko mi było czytać, albo bardzo czułam taką niedojrzałość emocjonalną, że tak powiem. Ale jest to jak najbardziej taka życiowa książka i tak dalej. I bardzo retrospekcyjna i taka surrealistyczna, ponieważ jest tam wątek, jeżeli chodzi o fantazję i sny, czy to się dzieje w snach, czy to się wydarzyło naprawdę. Więc opowiem w skrócie o czym jest ta książka. Tsukuru Tazaki jest, wydaje mi się, że teraz ma przeszło 30 lat i cały czas myśli o tym, co się wydarzyło, gdy był nastolatkiem. Należał do grupy 4 innych znajomych. To była taka paczka 5 przyjaciół, którzy byli, powiedzmy, takimi soulmates. I pewnego dnia ta cała 4 przyszła do niego i powiedziała, że oni nie chcą mieć z nim nic do czynienia. Po prostu go odrzucili. I on w takim szoku, wiecie, był bardzo młody, w ogóle tego nie kwestionował, nie pytał się dlaczego, tylko tak to, powiedzmy, że zaakceptował i odsunął się od tej paczki. To był też czas, kiedy wszyscy kończyli szkołę. On się wyprowadził do Tokio i każdy trochę poszedł w swoją stronę. I on teraz, mając te 30 parę lat, cały czas się zastanawia dlaczego, co było takim powodem, że go odrzucili, ponieważ ma on problem z formowaniem relacji ogólnie w swoim życiu, czy romantyczne, czy właśnie przyjacielskie, że on nie ma przyjaciół, ponieważ tak się boi znowu zaufać, czy polegać na kimś. I nagle on spotyka się z jedną dziewczyną, Sara się nazywa, i ona mu mówi, że ona czuje, że jest głową gdzieś indziej. I gadając o tej sytuacji, ona mówi, że jeżeli on tego nie wyjaśni, nie wróci do tych przyjaciół, nie zapyta się, co było tym powodem, to ona nie zwiąże się z nim. Więc on idzie w podróż, żeby odszukać i znaleźć to takie wytłumaczenie, dlaczego, i wraca do tych przyjaciół i tam wychodzi jedna rzecz, dlaczego go odrzucili i on tak próbuje to zrozumieć. I ta książka pokazuje, jak takie wydarzenia w naszym najmłodszym życiu nas kształtują, jaki mają wpływ, ogromne traumy, bo to była ogromna dla niego trauma. Ta książka jest właśnie o stracie, o samotności, o poszukiwaniu sensu życia. I to, co mi się podoba, jeżeli chodzi o Murakamiego, to jak on tworzy świat. On jest taki nostalgiczny, ja już o tym opowiadałam. Taki bardzo melancholijny i taki wolny. Tak bardzo też zwraca uwagę na szczegóły, na przykład to, co on je na śniadanie. Tak bardzo opisowo i bardzo szczegółowo są opisane i ja na przykład potrafię się z tym też utożsamić, ponieważ bardzo zwracam uwagę na takie szczegóły w moim życiu, co gdzie jest położone, co jak smakuje. I jeżeli chodzi o całe takie doświadczenie, jak się gdzieś wyjdzie do restauracji, co jak wygląda i myślę, że ten autor też zwraca uwagę na takie szczegóły właśnie w życiu i to mi się bardzo podoba i potrafię się z tym tak utożsamić. Jak o tym czytam, to mam takie love it, po prostu, że trochę w taki sam sposób patrzymy na świat, że tak powiem. Ale też to, co zauważyłam, ja lubię dziwne książki. Moją ulubioną książką jest My Year of Rest and Relaxation od Otessy Moshfegh. Melissa Broder, Milk Fat. Jakby ja lubię dziwne książki i dziwne historie i dziwne światy i też takie prawdziwe. Ale tak, uznałam, że zrobię takie trochę wprowadzenie w nowy rok. Dzisiaj właśnie mamy pożary, Los Angeles płonie, jeżeli chodzi o Malibu i Pacific Palisades. Nie da się wychodzić na zewnątrz. Modlę się o to, żeby skończyło się to jak najszybciej. Przez to, że są tak silne wiatry, jest to mega niebezpieczne. Tyle. Szczęśliwego nowego roku!